could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? Dzień dobry Państwu, witam wszystkich w grze SimRail. Dzisiaj postanowiłem nagrać filmik z pierwszego fajnego scenariusza, który znalazłem w warsztacie Steama. Tak, dobrze słyszeliście, teraz można robić własne scenariusze i udostępniać je w warsztacie. Dzisiejsze zadanie polega na tym, że dostarczymy ten oto składzik do stacji dworca, w zasadzie bocznicy towarowej w Łodzi Dąbrowa. Tam odstawiamy ten skład, podejmujemy drugi i jedziemy w drugą stronę. Nie ma co, zaczniemy już tutaj przygotowania do jazdy. Kierunek jest już ustawiony. Hamulec mogę już tutaj w zasadzie pomału luzować. W końcu naprawili sterowanie hamulcem na kontrolerze, w końcu odmienili te guziki, które tutaj były praktycznie swojego czasu zamienione i w tym momencie już po prostu jest już wszystko tak, jak być powinno. Zgłaszamy się do dyżurnego ruchu. Łódź Andrzejów dla pociągu 902605 w celu sprawdzenia radiołączności. Słychać dobrze? Poproszę o analizę. 23 wagony, 540 ton, 338 metrów, lokomotywa EU07096, maszynista Malinowski, pociąg gotowy do odjazdu. Moje nazwisko Kowalski, numer gotowości 14, podaję semafor. Dostałem również informację z Widzewa, że ma pan tam wjazd podany, ale jest prośba, żeby się pan zgłosił po minięciu semafora wjazdowego na stację. Przyjąłem, dziękuję za informację. Bardzo fajnie zrobione, już sam początek scenariusza jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Jeszcze nie znam edytora, jeszcze się edytorem nie bawiłem, ale widać, co można już w tym edytorze zrobić. Także zobaczymy, jak to będzie. Skąd się wziął edytor? Oczywiście ostatnia bardzo duża, bardzo obszerna aktualizacja do SimRaila dodała kilka nowych, ciekawych rzeczy. Mamy nowe zawieszenia w pociągach, mamy bogatszą zieleń, całą botanikę mamy tutaj zmienioną. Widać, że ta zieleń jest tutaj bardziej urozmaicona, są jakieś kwiatki. Jeszcze w międzyczasie sąsiadka do mnie przyszła. Okej. Mamy rozmycie w ruchu, którego ja osobiście nie używam. Uważam, że rozmycie w ruchu nie jest czymś fajnym w grach komputerowych, dlatego ja rozmycia w ruchu nie używam. W każdym bądź razie mamy poprawione oświetlenie, poprawioną botanikę. Gra w tym momencie naprawdę wyładniała. I muszę przyznać, że granie w SimRaila ostatnio sprawia dużo radości. Gra jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Mamy ten efekt flary podczas tutaj świecącego słońca. Jak widać, to całe oświetlenie tutaj pracuje razem z kamerą. Naprawdę postarali się chłopaki, cały zespół SimRaila się postarał. Do tego mamy lepszą wydajność gry. Gra nie tylko wygląda o wiele lepiej, ale jest o wiele
stabilniejsza, nie tnie, nie rozmywa się tak jak poprzednio. Także Simrail znowu stał się jednym z lepszych symulatorów kolejowych. Nawet bym powiedział, że lepszym niż Train Sim World 6, ponieważ Train Sim World 6 jest nadal badziewiasto. Tam jest nadal problemy są z zawieszeniami i z całą tą mechaniką. Długa historia. W każdym bądź razie, czekajcie, bo mam tu hamulec nie tak ustawiony jak powinienem. W każdym bądź razie postanowiłem pograć w Simraila, postanowiłem nagrać tutaj kilka ciekawych scenariuszy. To co znajdę, to co ciekawsze będę nagrywał. Będziemy tutaj sobie jeździć. Może zajrzymy na multiplayera, ponieważ tam też cały rozkład jazdy w multiplayerze jest dość ciekawie zrobiony. Do tego ma wyjść nowa czeska lokomotywa, którą się też na pewno przejedziemy. Także będzie się w Simrailu działo. Co do tego nowego zawieszenia, to na pewno całe to nowe zawieszenie lokomotywy i wagonów znajdzie swoich zwolenników, ale na pewno też znajdzie i przeciwników, ze względu na to, że nie wszyscy lubią bujanie kamery. Ja na przykład bardzo lubię, jak się cała lokomotywa huśta, jak lokomotywa podskakuje, jak się lokomotywa przechyla, buja. Już kilkukrotnie mówiłem o tym, że jak dla mnie jest to jeden z takich bardziej realistycznych motywów w symulatorach kolejowych, że lokomotywa nie powinna być taka stała, jak to w niektórych grach jest. A te dźwięki 07 to jest klasyka swojego rodzaju, tego nikt nie przebije. Dobra, w zasadzie możemy się tutaj do 100 rozpędzić. Choć muszę przyznać, że na stacji Łódź-Widzew na pewno będziemy musieli zwolnić. Z tego co kojarzę, będziemy skręcać gdzieś na rozjazdach w lewo, aby dotrzeć do bocznicy towarowej. Gra się naprawdę bardzo ładna zrobiła. Całe to oświetlenie jest bardzo sympatyczne, bardzo takie odpowiadające realistycznej zabawie, realistycznej grze. Nie sprawdzałem jeszcze wszystkich pór roku, ale jak widać lato, wieczór ma swój taki bardzo charakterystyczny klimat i muszę przyznać, że bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie się to komponuje. Mamy tutaj troszeczkę takiej wolumetrycznej mgły. Jesienią chyba jeszcze jechałem, ale to jechałem na pewno na multiplayerze. Jesień pamiętam, że też bardzo fajnie wygląda. Ponoć zima jest troszeczkę inaczej tutaj zrobiona. Można tutaj mieć takie zamiecie śnieżne i takie cięższe opady śniegu. Zimę też sobie popróbujemy. Teraz mi się skojarzyło, co najważniejsze, dodali w końcu do Simraila zapisywanie gry. W tym momencie, jeżeli wciśniemy klawisz Escape, możemy sobie tutaj dać zapisz grę i możemy sobie nasz prywatny scenariusz, który aktualnie jedziemy, wczytać przy następnej okazji, jak tylko będziemy mogli grać. Jedna z najważniejszych opcji, jedna z najważniejszych rzeczy, której w tej grze brakowało, już sam osobiście mówiłem, że są tutaj scenariusze, które po 3 godziny trwają i nie zawsze mamy czas siąść do komputera i jechać tych 3 godzin. Dlatego w końcu naprawdę postarali się i pododawali to, co brakowało. Zrobili tą grę jeszcze ładniejszą. Dobrze robię, żeby się rozpędzić, a w sumie do 60 mogę. W
sumie do 60 możemy się rozpędzić, bo mam następny semafor na 60. Zobaczymy, czy scenariusz zadziała do końca. Jest to moje trzecie podejście tego scenariusza. Trzeci raz rozpocząłem ten scenariusz, teraz razem z wami. 2 poprzednie razy, no to nie były zbytnio udane. Na pierwszym przejeździe dostałem... przy wyjeździe z bocznicy towarowej dostałem... Za dużo mocy dałem na lokomotywie, wyrąbało mi przekaźnik nadmiarowy i nie mogłem opanować pociągu. Pociąg mi się zaczął staczać z powrotem na bocznicę towarową. Drugie podejście, zaciął mi się semafor wyjazdowy i nie zmienił się, także nie wiem, jak to będzie tym razem. Jeżeli się uda dojechać ten scenariusz do końca, to bardzo fajnie. Jeżeli się nie uda dojechać do końca, mówi się trudno. Edytor tyle co wszedł, więc podejrzewam, że ma na pewno w sobie jeszcze ma jakieś błędy. Także zobaczymy, czy dojedziemy do końca. Jak na razie bardzo mi się spodobał pomysł tego scenariusza, że mamy tutaj do obsługi 2 jednostki, 2 pociągi. Jestem spóźniony. Tak, o 3 minuty. To jest te 3 minuty, co robiłem wstępu. Także o te 3 minuty będziemy tutaj spóźnieni. Mówi się trudno. Że praktycznie jednym pociągiem jedziemy do stacji końcowej. Tam dostajemy przydział do drugiego pociągu i musimy się właśnie zgłosić radiowo. Już się zgłaszamy. Łódź Widzew dla pociągu 902-605. Zgłaszam się zgodnie z prośbą. Łódź Widzew na odbiorze. Panie mechaniku, pan na bocznicę w Dąbrowie jedzie. Więc wyjazd po to, że lewym będzie. Pociąg 902-605 do Łodzi Widzew przyjąłem do Dąbrowy po lewym. W sumie bardzo fajny slogan kolejowy jest tutaj użyty. Bardzo lubię słuchać, jak mechanicy, jak właśnie maszyniści rozmawiają sobie, jak rozmawiają między sobą a dyżurnym. Właśnie tym takim typowym kolejowym sloganem. Także jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Czemu mi nie weszła moc? A teraz. Nie mogłem zadać więcej mocy, ale nic nie szkodzi. Patrzę tutaj, jak jest ta stacja zrobiona. Zasadniczo to tutaj w Łodzi bardzo rzadko przebywam. Ja jeżeli jeżdżę na multiplayerze, to najczęściej znajduję składy, które jadą tam bardziej w okolicach Warszawy albo Krakowa. A tutaj w Łodzi jednak nie jestem zbyt częstym bywalcem. Ale nic nie szkodzi. Bardzo lubię, jak to tutaj wszystko wygląda. Mamy wypełnione te węglarki? Chyba nie. Nie, węglarki są puste. Ale następny pociąg na pewno nie będzie już pusty. Bardzo dobrze wiem, co nas czeka. Także zaraz i wy się dowiecie, co musimy zrobić. Siódemką to już nie pamiętam, kiedy ja ostatnim razem jechałem. Ja jeżeli jeżdżę tutaj w Simrailu, to jeżdżę najczęściej Dragonem, potem Traxem, potem Bykiem, no i 07 to już dla mnie naprawdę bardzo rzadko i bardzo sporadycznie, cicho, bardzo rzadko i sporadycznie zdarza się, że zasiadam na tej lokomotywie. Teraz
Po torze lewym, jak już wspomniałem, jest to dojazd do bocznicy towarowej, która się tutaj zaraz wyłoni z zakrętu. Bardzo mi się podoba oświetlenie w tej grze, jak to oświetlenie jest zrobione. O wiele lepsze niż było poprzednio. Do tego ten efekt flary. A czekajcie, bo musimy się radiem zgłosić. Próba radia po zmianie kanału na 5. Na odbiorze Łódź Dąbrowa słychać dobrze, podaje panu wjazd na bocznicę. Tam manewrowy da panu znać, kiedy się zatrzymać i co dalej. Przyjąłem wjazd podany, będę oczekiwać na dalsze dyspozycje. Także wjazd na bocznicę mamy już podany. W tym momencie zjedziemy na dół, na bocznicę i tam powie nam pan manewrowy, który tam zarządza całym placem. Także Simraila już naprawdę dawno nie było, ale nic nie szkodzi. Train Sim World 6 jak na razie nie ma żadnych nowości, które bym chciał, nie wiem, w jakiś sposób specjalnie zaprezentować. Te wszystkie tam przejazdy można dalej wykonywać, ale uważam, że coś nowego można też również pokazać w tym symulatorze, szczególnie, że jest to w tym momencie jeden z fajniejszych symulatorów. Szczególnie właśnie, że jest w Polsce. Podhamujemy trochę. Mamy 40 od następnego semafora. Łódź Zarzew. Przystanek osobowy. A my tutaj odbijamy w lewo i zjeżdżamy na bocznicę towarową. Zaraz zobaczymy, czy się semafory znowu nie zawieszą. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Jak już wspomniałem, mogą się tutaj jeszcze różnego rodzaju błędy pojawiać. Właśnie przez to, że edytor tyle co wyszedł. I to też nie jest tam w edytorze na pewno opanować trzeba kilka podstawowych rzeczy. Jeszcze się edytorem nie zajmowałem. Są w grze, powinny być dwie wersje edytora. Jedna jest jeszcze niedostępna, ta uproszczona wersja. Jest jeszcze edytor scenariuszy typu Lua, tak można to nazwać, który właśnie w tym momencie tutaj jest dostępny i tym właśnie można robić scenariusze. Jak widać, kolejny składzik już na nas czeka. Z powrotem będziemy jechać byczkiem z cysternami. Ale to za chwilę. Najpierw musimy zatrzymać ten skład. I czekamy tutaj, aż się manewrowy zgłosi, żeby powiedział, w którym miejscu mamy się zatrzymać. Kasujemy jeszcze tutaj czuwak. O właśnie. Można zacząć hamowanie. Najlepiej jakby się pan zatrzymał przed wiaduktem.
Aha, zanim nie ma już sieci. Okej, no to dobry pretekst, żeby się zatrzymać. I po zatrzymaniu mamy zgłosić się radiem. No i dobra, i stoimy. Zgłaszamy się radiem. Pociąg 902-605 do manewrowego. Zgłaszam się po zatrzymaniu. 902-605. Dyżurny kazał przekazać, że są dla pana mechanika nowe dyspozycje. Pod semaforem J13 stoi pociąg towarowy z cysternami. Papiery są w środku. Pan uzupełni co trzeba i zgłosi się do dyżurnego. Pociąg 902-605 przyjąłem. No dobra, to teraz tak, zahamujemy to, żeby się skład nie staczał. Ustawimy sobie tutaj nastawnik kierunku jazdy na neutralny i idziemy do drugiego składu. A jeżeli zaraz się spytacie, jeżeli można się przeteleportować do drugiego składu. Złapałem go już? Nie, jeszcze nie. W każdym bądź razie w tym momencie już złapałem drugi skład. Mógłbym się kamerą przeteleportować do naszego drugiego składu. Ale co to by było? Co to byłaby za frajda, jakbyśmy nie się przeteleportowali, to trzeba wejść do lokomotywy, przecisnąć się przez drzwi, zobaczyć jak tam maszynownia wygląda. I trochę ruchu też nie zaszkodzi, chociaż w sumie nie powinniśmy biec po torach, tylko bardziej tutaj po boku. Także przebiegniemy się tutaj kawałek. Długi skład, muszę przyznać. 7 minut opóźnienia, no nic nie szkodzi. To z tym opóźnieniem to tutaj nie bardzo... Powiedzmy, że nie jestem taki... taki ambitny, żeby zachować tutaj punktualność w tym scenariuszu. Bardziej mi się tutaj o rozgrywkę i o przygodę rozchodzi, o zadanie, jakie mamy tutaj do spełnienia, niż być tutaj nie wiadomo jak punktualny. Dobra, wsiadamy, otwieramy drzwi. Halo, drzwi. W maszynowni wygląda na to, że wszystko jest ok. Zamknij. Dobra. Przyciskamy się do kabiny. I siadamy na naszym miejscu. W tym momencie musimy zobaczyć, jazdę mamy naprzód 2, jest ok, bocznikowanie to tu już jest wszystko włączone. Wypełniamy to co trzeba w papierach i zgłaszamy się do dyżurnego. Ok, pociąg 902-133 do Łodzi Dąbrowa. Zgłaszam się po przejęciu z pociągu z cysternami na bocznicy. Łódź Dąbrowa na odbiorze, zaraz manewrowy się do pana zgłosi, by zrobić uproszczoną próbę hamulca. Dobra, proszę odhamować. To z tymi guzikami na kontrolerze to mi się teraz będzie mylić. Tyle czasu co ja w Simraila grałem z tymi innymi ustawieniami przycisków na kontrolerze, no to trochę potrwa zanim się przyzwyczaję do tego normalnego, takiego jak jest teraz, takiego jak być powinien. Sprężarka w pyku. Poprawcie się o ile się mylę, ale wiatru to chyba nie było jeszcze przed tym. Przed update'em. Jakoś nie kojarzę, żebyśmy mieli wiatr, żeby się cała ta zielenina tutaj ruszała.
Przyznam, że naprawdę bardzo ładnie, bardzo fajnie ta gra zaczęła wyglądać. Czekajcie, no spróbujemy to odhamować troszeczkę szybciej. Zapewne nie powinienem tego robić, ale gra to gra. Samo to zaprogramowanie tutaj próby hamulca w tym scenariuszu, to uważam za bardzo fajny patent. I teraz przy wyjeździe z bocznicy towarowej ostrożnie z mocą. Mamy 500 metrów pociągu, 2600 ton i to naprawdę ciągnie z górki. Uwierzcie mi, wyleciał mi nadmiarowy, to potem nie mogłem opanować tego pociągu. Jak mnie zaczęło ściągać do tyłu, to tylko hamulec ratował. Tak? Tak chciałem, na zero. No dobra, teraz musimy poczekać, aż pociąg odhamuje. Podelektujemy się sprężareczką, jaka jest wbudowana do tej lokomotywy. Ja uważam, ogólnie te dźwięki są naprawdę bardzo fajnie zrobione. 902 133, hamulce w porządku, skład gotowy do drogi. No dobra, to się teraz co? Zgłaszamy do dyżurnego i zobaczymy, co nam tutaj dyżurny powie. Zgłaszam się po próbie hamulca. Łódź Dąbrowa na odbiorze, proszę o analizę. 39 wagonów, 2617 ton, 500 metrów, lokomotywa ET22 1163, maszynista Malinowski. Pociąg gotowy do odjazdu. Moje nazwisko Drewnowski, numer gotowości 13, zaraz podam wyjazd. Dojazd do semafora B będzie na sygnał zastępczy. Pociąg 902 133 przyjąłem, do semafora B będzie sygnał zastępczy. Wyhamował mi już skład? Wyhamował. W zasadzie już mogę tutaj... Wyhamował. To dobra. Pierwszy stopień. I naprawdę pomału... Nie, to lokomotywa to może odhamowała, ale skład chyba jeszcze nie, bo naprawdę bardzo wolno ruszamy. Podejrzewam, że przy mechanice gry, przy mechanice prowadzenia pociągów też coś zmieniali. Bo nie tylko tutaj w tym scenariuszu, ale również w multiplayerze pociąg ciężki naprawdę jest ciężki. Czuć tą masę, czuć jak tym pociągiem trudno się jeździ. Długo odhamowuje, wolno reaguje na hamulce, także przyznam, że z grywalnością tutaj też jest moim zdaniem troszeczkę inaczej. Ale w każdym bądź razie pociąg towarowy, im cięższy, im dłuższy, tym jest większe wyzwanie właśnie dla prowadzącego. Mamy 4 minuty spóźnienia. Ja trochę więcej chyba, nie? No dobra. Zadajemy tutaj delikatnie moc. I od tego miejsca tutaj mamy już podjazd. I tu należy naprawdę bardzo uważać. 1163. Bardzo fajne malowanie. Ja lubię ten kolor, kombinację tych właśnie kolorów niebieskiego z tym bardzo jaskrawym zielonym. Moim zdaniem jedna z najfajniejszych kombinacji, jeżeli chodzi o malowania spółek kolejowych.
No. Z fotela prędkość nie będzie nas urywać. Lokomotywa będzie podskakiwać. To zawieszenie też jest bardzo fajnie zrobione, ale jak już wspomniałem, będzie miało swoich zwolenników, ale też będzie miało swoich przeciwników. Na szczęście można to w opcjach zniwelować. To zawieszenie można ustawić jeszcze bardziej miękkie i jeszcze bardziej twarde, w zależności od tego, jak lubimy jeździć. Ja mam zawieszenie ustawione na 110%, oba suwaki od zawieszenia. Także możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda właśnie przy 110%. Ale jeżeli lubicie bardziej twarde zawieszenie i mniej takiego bujania, no to oczywiście suwaki w dół. I wtedy macie mniej więcej zbliżone zawieszenie do tego, co było przed update'em. Od tego semafora 40 km na godzinę, kolejny semafor na stój. No już lokomotywa zaczyna wyć. Patrzcie, jak ampery rosną. Muszę teraz całe te 2600 ton wyciągnąć tutaj z tej bocznicy towarowej. Hej, tu w tym momencie dałem właśnie kolejny stopień na nastawniku i wywaliło mi nadmiarowy, pozbawiło mnie kompletnie całego napędu. A nie było fajnie. Także teraz tutaj delikatnie, z całą mocą. To, ale mówcie co chciejcie, to jest moc. Czemu buczek się uaktywnił? Sifa? A może możliwe, że czuwak się załączył. Co ciekawe, w tym momencie jadę na tylnym pantografie. Powinienem mieć w ogóle podniesiony przedni, ale już o te detale tutaj, o te detale to już naprawdę raz, że się nie zatroszczyłem i dwa, nie zmieniłem, totalnie zapomniałem, bo ostatnio jak jechałem właśnie tym bykiem, to miałem podniesione dwa pantografy, oba. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie tu się pantograf podnosi przedni. Ach, tu jest pantograf tylny, pantograf przedni. Szczerze, to tak trochę obawiam się tego zmieniać pantografy podczas jazdy, żeby zaraz coś się tutaj nie stało, także nie wiem, czy można. Raczej nie będę kombinował. Ja mogę dać następny stopień. Tak jak jestem w okolicach 500 amperów, to ja wiem, że jest ok. A, jeżeli się tutaj czuwak zaświeca, to się nie pojawiają tutaj alerty u góry. Okej. No w scenariuszach robionych oryginalnie do Simraila przez Simrail, tam przez firmę, troszeczkę inaczej są zrobione bardziej detalicznie. Oczywiście nie ma w zwykłych tych scenariuszach robionych w edytorze, nie ma dźwięków, nie ma głosów. Troszeczkę się różnią, ale pomysł na scenariusze i tak na pewno będą bardzo fajne. W tym momencie Simrail zrobił to, co zrobił kiedyś Train Simulator Classic,
tam też można było robić własne scenariusze i tam też można było właśnie te scenariusze w workshopie udostępniać i każdy mógł sobie ten scenariusz ściągnąć i przejechać. W tym momencie SimRail zrobił to samo, więc dostępność tych scenariuszy będzie na pewno olbrzymia, z czego się bardzo cieszę. Na pewno urozmaici to rozgrywkę i na pewno zrobi ten symulator trochę ciekawszym, ponieważ, no nie oszukujmy się, multiplayer jest fajny, ale jeździć w multiplayerze cały czas to samo, no to po jakimś czasie się to nudzi, szczególnie, że boty dyżurnych ruchu no dość monotonnie to wszystko sterują, chyba że boty nawalą, no to wtedy robi się troszeczkę bardziej ciekawie. Ale na pewno dzięki scenariuszom, które są udostępniane, na pewno będzie tutaj ciekawiej. Okej, radio. Te charakterystyczne trzaski w radiu. Ale w tym momencie właśnie zobaczymy, czy zawiesi się semafor, ponieważ właśnie w tym momencie, jak widać, na torze przeciwnym mamy zielone, czyli będziemy musieli jakiś pociąg przepuścić. I wiem, że jak ten pociąg przepuściłem, to mi się semafor nie zmienił. Czekałem 20 do 30 minut i semafor mi się nie zmienił. Także zobaczymy, jak to będzie. Także nawet się nie spieszę z dojazdem. Ważne jest w tym momencie dla mnie, żebym wyciągnął cały skład z tej górki tam właśnie z kierunku stacji z bocznicy towarowej. Czerwony semafor mamy za około kilometra, także jeszcze kawałeczek mamy. Ogólnie scenariusz jest przeznaczony na... to znaczy przeznaczony. Scenariusz ma tak trzeci stopień trudności. Jest przejazd scenariusza jest ustalony na około godzinę. Także zobaczymy, jak to będzie. Szczerze mówiąc, trzeci stopień trudności uważam za adekwatny tutaj właśnie do całego scenariusza. Jeżeli za szybko bykiem ruszymy i właśnie tam z tej górki manewrowej coś spapramy, no to wtedy mamy problem. Ponieważ tak ciężkie pociągi są ogólnie dość trudne do opanowania. Szczególnie po bardzo górzystym terenie. Postaram się tym razem zatrzymać dość blisko semafora. Ostatnio stałem mniej więcej około 100 metrów i nie wiem, może wtedy się ten semafor jakoś nie zmienił, może mnie semafor nie złapał, że przed nim stoję, kto wie, kto wie. Także zaraz się tutaj zatrzymamy bardzo blisko semafora i wtedy zobaczymy, jak gra będzie reagować. No jestem ciekawy, czy semafor się tutaj zmieni, czy nie. Już tam jedzie coś z drugiego kierunku? Nie, jeszcze nie. Uff, to jest kolos. Tyle cystern. O, jest naprawdę... Cicho! Nie bucz mi tutaj. Nie przeszkadzaj. No już wyjechaliśmy z tego rozjazdu tam, bo widzę, że zaczyna nam składzik przyspieszać. Co oznacza, że już jesteśmy na bardziej płaskim terenie niż tamten zjazd na bocznicę.
teraz słyszałem, że w Polsce na kolei GRSM wprowadzili. W końcu. W końcu coś nowego na kolei. Jak ustawię na 0, czy będę bardzo mocno hamował? Idzie. A już w oddali widać czerwony semafor. Zasadniczo muszę się przed nim zatrzymać. Dobrze by było w każdym bądź razie. O! O, właśnie osobówka, którą musimy minąć, którą musimy przepuścić. Ale chciał, nie chciał i tak muszę się zatrzymać. Bo semafor na 100% nie zdąży się tak szybko zmienić. O, jeszcze kawałek, jeszcze, tak ze 20 metrów, żeby było. No dobra, akurat tak stoimy, że widzimy semafor. Bardzo dobrze. No i teraz zobaczymy, czy semaforek się zmieni. Jak wjedzie ten osobowy tam właśnie na stację, na Łódź Widzew. No i cały nasz pociąg w całej okazałości. Z bardzo fajnym słońcem tutaj. To coś wam pokażę. Czekajcie. O, właśnie. Jeżeli się pytacie, jak jest zrobiona tekstura trawy, no to tekstura trawy jest robiona bardzo płasko. Stary, poczciwy system robienia płaskich tekstur, żeby po prostu pikseli nie zżerało i żeby po prostu gra nie zabierała więcej mocy niż powinna, może nie tyle co mocy, co resursów tutaj właśnie z karty graficznej. Wszystko to, co tutaj jest kolorowe, wszystko jest płaskie. To jest naprawdę bardzo ciekawie zrobione, bo uważałem, że Unity Engine nie ma tego w sobie właśnie, że ogranicza tekstury trawy do charakterystycznych płaskich. W Train Simulator Classic tekstury, większość tekstur jest albo płaskie i one się odwracają w twoją stronę, jak tak się obracasz, albo są po prostu w taki krzyż ułożone, takie typowo krzyżykowate tekstury. Pamiętam, że w Train Sim World też były na niektórych mapach takie dziwne tekstury właśnie krzyżykowate. To jeszcze się śmiali, że niby Unreal Engine i jeszcze korzystane jest właśnie z takich krzyżakowatych tekstur. No tutaj z kabiny wygląda to naprawdę bardzo fajnie, ale w sumie jak tak wyjdziemy z kabiny i tak się rozejrzymy, no to dość płaskie są te kwiatki. No ale to jest specjalnie właśnie zrobione po to, żeby jadąc w Simrailu nasz komputer nie zaczął się palić i żeby nasza karta graficzna nie zżerała więcej prądu niż odkurzacz, także ładnie to wygląda z kabiny, bo z kabiny jak tak popatrzymy, no to fajnie kolorowo, nie? Ale właśnie jest to bardzo dobry trik, żeby troszeczkę zaoszczędzić zasobów komputera i zaoszczędzić mocy, którą po prostu pobiera. No ale dobra, my tutaj chwilę poczekamy, zobaczymy jak to będzie.
i zobaczymy, czy w ogóle dostaniemy wyjazd. Coś mi się zdaje, że chyba nic z tego nie będzie. Już tak czekam tutaj 15 minut i podejrzewam, że no raczej się ten semafor tutaj nie zmieni. W sumie szkoda, ponieważ liczyłem na to, że w tym momencie, jak tutaj nagrywam filmik, to cały scenariusz zadziała. No ale jak widać również scenariusze z edytora też potrzebują czasu, żeby były optymalnie zrobione i praktycznie poprawnie zaprogramowane. Ale nic nie szkodzi. W sumie pomysł na scenariusz bardzo mi się spodobał, że przesiadamy się z jednego pociągu na drugi, że praktycznie jednym pociągiem dojeżdżamy do bocznicy, przesiadamy się na drugi i musimy dojechać w drugie miejsce. W tym momencie powinniśmy dojechać do Mikołajowa, no ale jak widać mamy już godzinę 20 i tutaj jest o 26, o 26 powinniśmy być w Mikołajowie, a semafor jak nie chciał, tak dalej nie chce się zmienić, ale nic nie szkodzi. Ogólnie uważam pomysł edytora jak najbardziej idealny do tej gry, jak najbardziej poprawny. Po prostu trzeba tylko czasu, żeby cały edytor był łatwiejszy do opanowania i żeby po prostu scenariusze funkcjonowały jak powinny. W razie czego tutaj jest opis całego scenariusza, możecie go sobie pobrać z warsztatu, możecie zobaczyć, czy u was będzie ten scenariusz działał, czy jednak, czy to nie tylko ja mam ten problem tutaj z nim. Także nie zapomnijcie zostawić lajka osobie, która ten scenariusz robiła, ponieważ uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Poza tym tutaj problemem z tym czerwonym semaforem. Cały ten slogan kolejowy jest tutaj bardzo fajnie zrobiony. Próba hamulca była zaprogramowana, także i tak uważam, że scenariusz był naprawdę bardzo fajny. Tym samym dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku i poświęcony czas. Jeżeli filmik ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych filmików z SimRaila oraz pozostałych innych symulatorów kolejowych. Dziękuję również osobom wspierającym mój kanał. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.